zadawanych pytań na naszym kanale jest to oceny albumów w Korei i dzisiaj zabieram was do mojego ulubionego miejsca, gdzie można znaleźć albumy nawet za 15 zł. Przecenione albumy K-popowe, po prostu raj dla K-popera. Jeżeli tylko macie trochę szczęścia, to uda wam się znaleźć naprawdę tanie albumy waszych ulubionych zespołów. Haczykiem jest to, że są to używane albumy, ale pokażę wam co i jak. Jest tutaj też półka z nowymi albumami, także idźmy. I to miejsce nazywa się Aladdin. Zacznijmy najpierw od półki, na której stoją nowe płyty i tutaj od razu jest cała półka płyt Shiny, tutaj jest trochę EXO, na dole są płyty AB6, tutaj jest na przykład najnowsza płyta 17 i jeżeli bylibyście ciekawi, to płyta 17 kosztuje 17 100 wonów i ona już jest przeceniona z 20 500 i zawsze tutaj te nowe płyty i tak są tańsze niż w innych miejscach. Tutaj jest na przykład soundtrack z jednej z naszych ulubionych dram, czyli Hotelu del Luna. Tutaj są płyty Juanas i tutaj mamy naklejkę poster, co oznacza, że do tej płyty też dostaniemy plakat. Tak jest również na Myeongdongu i te ceny moim zdaniem są dość podobne. Jeżeli macie bliżej na przykład Aladyna, to polecam zajrzeć tutaj. Tutaj też są płyty The Boys, również z plakatem. Tutaj są nowe płyty New East, tutaj jest na przykład Day6. Sprawdźmy cenę. Day6 kosztuje 13 400 i tutaj są teraz takie bardziej popularne grupy w Korei jak CIX, Kim Jae-hwan. Tutaj na dole jest dalsza część w podobnej tematyce, czyli płyty X1, płyty Wanna One, czyli są tutaj też płyty zespołów, które już teoretycznie nie istnieją i płyta Wanna One kosztuje 15 600, czyli te nowe płyty nie tanieją, mimo tego, że Wanna One już nie przedłużyło kontraktu. I tutaj jest półka, która może was interesować bardziej, ponieważ wiemy, że mamy wielu fanów BTS na kanale, więc zacznijmy od początku. Tutaj mamy Love Yourself Hair, mamy tutaj akurat wersję E V i wersja E kosztuje 14 900. Tutaj jest Love Yourself Answer i Love Yourself Answer kosztuje 17 800, pewnie dlatego, że jest to nowsza płyta i jest to repackage, więc też powinien być droższy. I z tego mamy wersję S, F i L i z wersji Tear jest Y, U i R i te kosztują już 16 300. Wings kosztuje 14 900, czyli tyle samo co Hair, mimo tego, że jest mniejsza. Te ceny są bardzo podobne. Tutaj mamy starsze płyty BTS, trzeci mini album i on kosztuje 13 400. Tutaj jest czwarty master BTS Happy Ever After, jakby ktoś był zainteresowany, za 43 000. Tutaj są dwie płyty You Never Walk Alone i ta kosztuje 17 800 i najnowsza płyta z plakatem Persona za 14 900. Tutaj są starsze płyty BTS Young Forever za 20 800, Too Cool for School 10 400, Oh Are You Late Too za 11 900 i Dark and Wild za 14 900. I tutaj na dole jeszcze jest półka z najróżniejszymi zespołami. Tutaj mamy VIX, tutaj jest The Boys, tutaj jest 7 O'Clock, Very Very. Obok jest wystawa najnowszych płyt i tutaj jest płyta New East, a niżej mamy na przykład cały rząd płyt Red Velvet i na przykład Umpa Umpa kosztuje 17 800, Twice kosztuje również 14 900, więc ceny tych nowych płyt są bardzo do siebie podobne. I tutaj na tej półce jest większość girls bandów, jak nie wszystkie. Tutaj znowu mamy Red Velvet, IZ*ONE, o tutaj się trafił solowy album Usonga z The Rose, ale obok już jest znów płyta Twice, Mamamoo, Everglow i na przykład sprawdźmy, ile kosztuje płyta ITZY i ona kosztuje 13 400, ta z comebackiem z IC. Laboom, Blackpink, wiem, że wielu z naszych widzów też lubi Blackpink i Blackpink kosztuje 16 300. I przechodzimy na drugą stronę już tych albumów
używanych, otwartych i tutaj jest akurat półka albumów, które mają wystawione karty, czyli już wiemy co jest w środku. I tu jest na przykład album 17, trochę starszy, z setem Uziego, jakby ktoś był fanem, i on kosztuje 7700. Tu ten sam album z pocztówką, z S-Cupsem i kartą unitową, też za 7700. Tutaj najnowszy album 17 w 3 wersjach, 4 wersjach nawet. I tutaj mamy na przykład zestaw z takimi kartami i on już kosztuje 6900. I wydaje mi się, że wszystkie te albumy będą właśnie w takiej cenie 6900. Można sobie wybrać biasów, a jeżeli żaden z tych zestawów wam się nie podoba, to po prostu wziąć nową płytę z półki obok. Tutaj są płyty N-Flying, mamy też płytę X1, a raczej set. Tu są dwie płyty X1 i po jednej stronie mamy taki zestaw, a po drugiej stronie taki zestaw i zestaw kosztuje 17200 zamiast 35600. Tutaj mamy za to rząd płyt EXO, tutaj karta Sucho, tutaj karta Leia, tutaj mamy Exodusa w wersji Chena z kartą Tao, tutaj Dio, a tutaj Don't Mess Up My Tempo z pocztówką Kaja i kartą Chena i to kosztuje 8200. Ale tutaj są dwie półki, które w tym filmie interesują nas najbardziej, czyli całe, ogromne dwie półki albumów otwartych, ale tak naprawdę w żadnej mierze niezniszczonych i bardzo mocno przecenionych, także pokażę wam, jakie one mają ceny i co tutaj można znaleźć. I w każdym takim Aladynie można znaleźć niby te same, ale jednak inne płyty, także polecam wam, jeżeli macie trochę czasu, przejrzeć kilka Aladynów, bo udało nam się kupić kilka perełek i to kilka nawet takich przecenionych perełek w oryginalnych foliach. Albumy 3 razy tańsze, także bardzo polecam wam to miejsce. Na pewno nie wszystkie zespoły można tutaj znaleźć, większość, i polecam wam zaglądać tutaj chwilę po comebacku, ponieważ wtedy są fansigny i te albumy tutaj trafiają, jeżeli fani kupują ich bardzo dużo. Także są tutaj w głównej mierze albo bardzo nowe albumy, albo bardzo stare albumy, także zobaczmy, co jest akurat w tym Aladynie. I widzę od razu, że jest dostawa nowych płyt 80s. Jak byłam to ostatnim razem, to była tylko jedna, a teraz jest ich więcej i one wcześniej miały pokazane karty i tutaj jest na przykład karta z Sunem i ten album tutaj był cały czas, ale ja nie kupiłam tego albumu, ponieważ chciałam kartę z Hongjungiem albo z Mingiem, także zobaczę, czy jest teraz. I ten album 80s kosztuje normalnie 18700, a tutaj 10900, więc uwaga, przejrzę wszystkie, zobaczymy, czy będę miała szczęście. Mam szczęście, jest karta z Jungiem, zobaczę resztę. Tutaj jest Yosang, a tutaj jest Mingi. Niedobrze. Jest bardzo niedobrze, ponieważ teraz nie wiem, którą wybrać. Nie będę wam oczywiście omawiać wszystkich cen, ale te najciekawsze moim zdaniem, przynajmniej na przykład album The Boys tutaj z Hacknionem kosztuje 5400, czyli prawie nic za album, jak widać, z dodatkami. Tutaj jest za to obok album Shiny, na którym jest napisane 20% zniżki i to prawdopodobnie dlatego, że on jest tutaj uszkodzony, ale to, jak widać, jest zaznaczone tą naklejką, że on będzie tańszy właśnie dlatego, że jest zniszczony. Tutaj mamy na przykład płyty AB6, które były również po drugiej stronie i taka płyta kosztuje z 21 400 12 400, czyli połowę mniej. Tutaj jest na przykład płyta Everglow za 9300. Tutaj są albumy B1A4. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś jeszcze pamięta B1A4 i album kosztuje 8600. Ten Aladdin jest tak naprawdę jedynym, który ma wyjęte karty i w żadnym innym te karty nie są pokazane. Nie wiem zupełnie dlaczego. Ale jak ktoś lubi niespodzianki, to oczywiście możecie kupić całkowicie zapakowany album. Tutaj jest na przykład też z nowszych płyt FT Island 7 mini album za 9700. Tutaj mamy albumy New East i na przykład album New East w secie za dwie płyty kosztuje 11 600, czyli tak naprawdę mniej niż jedna płyta. Tutaj jest album Priesting, które niestety również ogłosiły disband za 6000
600. Ciekawostką jest to, że płyty Monsta X zazwyczaj są sprzedawane w wielkich takich czteropakach i wszystkie wersje tego akurat albumu kosztują 38 300 zamiast 78 400, czyli wielka, naprawdę wielka zniżka całego paku Monsta X. Jeżeli jesteście w Montbebe, przyjdźcie tutaj, uzupełnijcie swoją kolekcję. I najważniejsza rzecz, jeżeli te albumy będziecie próbować kupić w jakimś innym Aladynie, który nie ma pokazanych kart, a ten album na przykład nie ma pokazanych kart, to tutaj na naklejce jest napis plus fotokart, czyli ten album powinien zawierać w środku fotokartę, ale na niektórych jest napis OPSO. Jeżeli uda nam się znaleźć taki album, to my pokażemy i wtedy to oznacza, że tej karty po prostu w środku nie ma. Te albumy zazwyczaj wtedy są bardzo tanie, ponieważ są wtedy wybrakowane. Można też w niektórych albumach spojrzeć na ten spód i sprawdzić, czy jest jakieś wgłębienie, czy jest tam fotokarta, ale teraz są albumy tak tworzone, że w nie wszystkich da się coś takiego zrobić, jeżeli album jest w pudełku lub w innej formie. Tutaj na przykład zauważyłam bardzo starą płytę Big Bang 2012 z DVD z trasy w Seulu i ona na przykład kosztuje 17 600. Nie mam pojęcia, ile ona może kosztować w internecie, ale jest to dość stara rzecz, także może kosztować dużo więcej niż tyle. I tutaj jest na przykład album Vix, który na naklejce nie ma nic napisane, i album Newist ma podobną sytuację, czyli nie ma tutaj żadnego dopisku, że fotokarta w środku istnieje. I tutaj są ogólnie starsze albumy. Tutaj mamy albumy Infinite, na przykład za 6200. Tutaj jest Beast, jeszcze pod nazwą Beast za 5100. Tutaj są albumy Momoland, Block B, też stary album Block B za 6200. Tutaj jest album Jonghyuna i tutaj mamy na przykład dopisek, że jest tylko photobook. I to jest druga półka, na której moim zdaniem można znaleźć perełki, jeżeli ktoś lubi nie aż tak popularne zespoły albo chce po prostu uzupełnić swoją kolekcję, ponieważ jest tutaj owszem na przykład Monsta X, ale są właśnie płyty Beast, Infinite. Tutaj są takie pierwsze płyty 2AM na przykład. Niżej również mamy Monsta X, gdyby ktoś interesowało, za 7100. Obok jest Pentagon za 8700. EXO First Year Box z taką zawieszką za 17500. Trzeba tutaj naprawdę trochę spędzić czasu, poszukać, i przypomina to zakupy w second handzie, i pełna nazwa Aladyna to Aladdin Second Hand Bookstore, ponieważ są tutaj też książki. Jeżeli byście szukali jakichś książek po koreańsku, to też możecie je tutaj znaleźć. I tutaj mam na przykład płytę Newist za 10 000, płytę Kim Dong-hana, którego ja kocham, za 10 300 i taka karta jest w środku. Boyfriend, zespół, który uwielbiamy, który niestety też już się rozpadł, 6400 za 5. mini album. Może jakiś girls band, na przykład Loveless za 4800, to chyba najtańsza płyta do tej pory, jaką znalazłam. Tutaj mamy płyty Wanas, też 20% zniżki. I ostatnia część półki. Tutaj mamy na przykład płytę Samuela za 13 700, ale na przykład Super Junior, jedna z nowszych płyt, za 8600. Tutaj mamy jeszcze 7 O'Clock. Tutaj są płyty Kim Dong-hana, jest EXO, druga wersja za 7600. I to by było na tyle, jeżeli chodzi akurat o tą księgarnię, o tego Aladyna. Można znaleźć tutaj naprawdę wiele różnych zespołów w dużo niższych cenach. Wiem, że pewnie większość z Was nie widziała teraz tutaj jakichś swoich ulubionych grup, ale uwierzcie mi, że BTS również można znaleźć przecenione w innych miejscówkach. Ale jest tutaj bardzo dużo zespołów, EYG, i JYP, i SM. Bardzo dużo EXO, bardzo dużo SHINee, bardzo dużo Red Velvet. Ja na przykład polowałam na płyty The Rose, tutaj nie znalazłam, ale kupiłam nowe, uzupełniłam swoją kolekcję. Bardzo chciałam Wam pokazać, że po pierwsze można taniej, a po drugie, że w ogóle coś takiego istnieje. I to miejsce działa głównie dzięki fanom, ponieważ właśnie po fansignach fani przynoszą tutaj płyty, oddają je
jeżeli mają ich za dużo, bo na fansigny zazwyczaj kupuje się całe pudła wielkich płyt i dlatego bardzo trudno się na nie dostać, ponieważ trzeba zostać wylosowanym, a jeżeli się nie zostanie wylosowanym, to wtedy nadal ma się te wszystkie kupione płyty i to jest dobre miejsce, żeby móc je tutaj oddać, a inni fani, jak na przykład ja i jak na przykład wy, mogą znaleźć tutaj nowe płyty otworzone tylko po to, żeby na przykład sprawdzić, jaka w środku jest karta. Także mam nadzieję, że film Wam się spodobał, może skorzystacie, jeżeli kiedyś będziecie w Seulu. Postaramy się Wam wrzucić kilka adresów naszych ulubionych Aladynów w opis tego filmiku. Dajcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmiku.